Witam w 19 odcinku Biuletynu. Tym razem będzie dużo ciekawiej, bo będzie dużo wstawek o Robercie Bernatowiczu. Nie mogę się powstrzymać, aby o nim nie mówić. Z Robertem Bernatowiczem łączy mnie Emilcin. Zrobiłem już o tym 6 nagrań. I będą kolejne. Wspieram go zaliczkowo również co do zdanów. Czyli nie śmieję się z tego przypadku, jak inni ufolodzy. Wspieram go również w części faktów dotyczących przypadku nazwanego przeze mnie żartobliwie latający penis z Rendlesham. To nie kpina z tego wydarzenia, ale moje skojarzenie kształtu pojazdu kosmitów. Natomiast różni nas kilka innych spraw. Krytykuję propagowanie przez Roberta Bernatowicza antychrześcijańskiej książki Misja, bo ta książka mnie znieważa jako katolika. Krytykuję go również za jego propagowanie reinkarnacji, bo uważam, że reinkarnacja nie istnieje. Przypominam mu, że reinkarnacja jest sprzeczna z religią katolicką, a on się rzekomo uważa za katolika. Oraz krytykuje Roberta za określanie kosmitów jako buddystów, gdyż jest to po prostu nieprawda. A Robert tym sposobem ludziom nie mającym wiedzy ufologicznej po prostu nawija makaron na uszy. I to są główne przyczyny, dlaczego ciągle myślę o Robercie Bernatowiczu. I ciągle o nim mówię. Są też inne przyczyny, mniej istotne. O wszystkich będzie można usłyszeć na moich nagraniach, więc zachęcam do ich słuchania. A więc w tym odcinku podcastu będzie dużo wstawek o Robercie Bernatowiczu. W zasadzie w całym nagraniu. Prawie co chwilę. Ale dla jasności sytuacji trzeba wyraźnie stwierdzić, że Bernatowicz nie wyznaje religii paranormalnej. On ma swoje, całkiem autorskie wierzenia. Chyba unikalne na skalę światową. W ogóle jest konflikt między Robertem Bernatowiczem a religią paranormalną. Bernatowicz nie cierpi słowa paranormalny. Preferuje natomiast sformułowanie niewyjaśniony. A nawet chyba raz usłyszałem, jak rozwinął określenie niewyjaśniony na słowo ezoteryczny. Zresztą wydaje się, że jest duży konflikt między środowiskiem Bernatowicza i jego fundacji Nautilus, a środowiskiem naczelnych propagandystów religii paranormalnej. Reasumując, Robert Bernatowicz nie wierzy w bożka paranormalnego, który miałby być sprawcą wielu ważnych, niewyjaśnionych wydarzeń. On raczej uważa, że za niewyjaśnione sprawy są odpowiedzialni kosmici buddyści oraz jakieś osoby w jego mniemaniu niemal boskie jak Sai Baba. Ale wracamy do tematu. Kontynuuję rozdział 1 opracowania o religii paranormalnej. To już 3. część. W pierwszej części było wprowadzenie w temat. W drugiej części omówiłem pierwszy, ale dogma tej religii. To nagrania o numerach H17 i H18. Zachęcam do ich odsłuchania. A teraz czas na drugą regułę. To spoiwo ideologiczne spaja paranormalnych wyjątkowo mocno. Drugą ich zasadą, czy też dogmatem albo ulubionym zachowaniem są ataki na chrześcijaństwo, Kościół katolicki, na księży, biskupów, papieży. To również kpiny z religii katolickiej, albo przyzwalanie na to. Nie powiem, że wszyscy kpią, ale jak jedna osoba kpi, to druga milcząco to akceptuje. Ataki na chrześcijaństwo poruszyłem już w poprzedniej części, bo to się nierozerwalnie wiąże z atakami na Pana Boga. W tej części jest to ujęte przez pryzmat ataków na religię katolicką, hierarchów oraz wiernych. W skład tej drugiej zasady wchodzą również wszelkie ataki na objawienia i podważanie ich religijnego charakteru, ale o tym będzie dużo powiedziane w kolejnej, 4. części, czyli w nagraniu H20. Pewnie u wielu paranormalnych źródeł
takiej ich wrogiej wobec katolików postawy można by się doszukiwać w dalekiej przeszłości. Niektórzy paranormalni nawet mówią publicznie, że za młodu zmuszano ich do chodzenia do kościoła. I że oni to bardzo źle znosili. Więc może stąd ten ich uraz do kościoła katolickiego pochodzi. Jednak te, w sumie drobne, urazy osobiste nie tłumaczą nienawiści i pogardy wobec katolików oraz tak silnej awersji do naszego kościoła. Tu musi chodzić o coś więcej. Zacznijmy od ataku na świętych. Paranormalni o naszych świętych bezczelnie mówią, że w kościele katolickim zostają nimi ludzie, którzy niekoniecznie mają coś wspólnego ze świętością. No, po prostu przesadzili. Krótko mówiąc, oni po prostu znieważają naszych kanonizowanych. Bernatowicz tego nie robi, a oni to robią. Gdyby im przyszło udowodnić to nikczemne twierdzenie, to dopiero by zobaczyli na wskroś swoją kompromitację oraz całkowitą nieznajomość osób wyniesionych do chwały ołtarzy i uznanych oficjalnie przez Kościół katolicki za świętych. Ponieważ święci są oficjalnie uznawani i czczeni przez Kościół jako wzorce wiary i moralności, krytyka lub atak na nich jest nieodłącznie związany z krytyką samej instytucji Kościoła i jej nauczania. Święci są dla nas wzorcami wiary, są elementem tożsamości. Kościół katolicki uważa świętych za swoich orędowników w niebie i wierzy w obcowanie świętych. Oficjalne uznanie kogoś za świętego, czyli kanonizacja, jest uroczystym aktem papieskim, co nadaje ich statusowi autorytetu w Kościele. A więc uderzenie w naszych świętych to uderzenie w nas katolików. Te ich ataki wynikają ze złej woli. O motywach złego postępowania tej części paranormalnych mówiłem w poprzedniej części w nagraniu 18. A teraz będzie trochę o kłamstwie na przykładzie reinkarnacji. Jak wiecie, reinkarnacja to istny konik Roberta Bernatowicza, ale nie o nim będzie teraz mowa. Niektórzy z paranormalnych w celu dyskredytowania religii katolickiej, a jednocześnie forsowania reinkarnacji posługują się ugarstwem. Otóż szerzą bójdy na resorach, że wcześniej chrześcijanie wierzyli w reinkarnację. Przywołują przy tym przykład gnostyków i katarów, a przecież to nie byli katolicy, ale heretycy. Jest to więc kolejna metoda ataku na Kościół katolicki, kolejna manipulacja, kolejne oszustwo. W tym temacie wszystkim osobom opowiadającym takie bajki wrzucił wyzwanie teolog-dogmatyk Artur Wójtowicz, żądając podania dokładnego dowodu na takie twierdzenie. Jak dotychczas nikt się do niego nie zgłosił z argumentacją. Nikt niczego nie położył na stół Artura. Lećmy dalej. Paranormalni prezentują się jako znawcy religii katolickiej. Wywyższają się ponad katolików. Buńczucznie pouczają nas. Ach, jacy to oni są znawcy objawień, Biblii i w ogóle wszystkiego katolickiego. Po prostu prawdziwi eksperci. Ale szukają chyba naiwnych, co się dadzą nabrać na te marne bajeczki. W rzeczywistości prawie nie znają Pisma Świętego. Znają jakiś minimalny ułamek. Po prostu ich wiedza jest bardzo wyrywkowa i wybiórcza. Może jest szersza orientacja historyków z ich grona. Ci mają większą determinację do poszerzania swojej znajomości Biblii i jakieś podstawy historyczne do analizy tekstów. Ale i u nich ta znajomość tematu jest czysto techniczna i wyrywkowa. Wyuczyli się oni z Biblii tylko tego, co im pasuje do okładania pałką katolików, a Biblii po prostu nie rozumieją. Jednak najważniejsze jest ich negatywne podejście do Pisma Świętego. Paranormalni z założenia mają złą wolę do traktowania Biblii i nie traktują jej jako świętej księgi. Z tego nic dobrego nie wynika. Czego się w takiej sytuacji możemy spodziewać? Chyba tylko nikczemnych zniewag
z ich strony. Naczelni ideolodzy paranormalnych traktują Biblię jako dzieło wymyślone, będące plagiatem innych podań i mające na celu manipulację ludźmi. Zalecają innym patrzeć na Biblię bardzo podejrzliwie. Mówią, że Biblia to kompilacja innych przekazów stworzona jako manipulacja w zamiarze opanowania globu przez elitę. Do tego niektórzy z nich nazywają judaizm jachwizmem, aby uderzyć w monoteizm religii abrahamowych. I znowu porównam ich działania do tego, co robi Robert Bernatowicz. Otóż Robert Bernatowicz w oparciu o Pismo Święte i rzekome znaki suszarki zwiastujące rzekomo nadejście jakichś arcyważnych wydarzeń napisał list do papieża. Abstrahując od absurdu tej całej sytuacji, to jednak Robert Bernatowicz nie podważa Pisma Świętego werbalnie. On robi inne, równie złe rzeczy, bo nie traktuje Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, czyli drugiej osoby Trójcy Świętej, ale nazywa Go jakimś awatarem, czyli według mnie znieważa Boga i przyrównuje Jezusa Chrystusa do jakiejś szemranej, współczesnej postaci hinduskiej, niejakiego Sai Baby. To po prostu obraża moje uczucia religijne. Czyli niejako Robert podważa dogmat o Trójcy Świętej. Za chwilę mu to jeszcze przypomnę. Jeszcze podam coś ciekawego i lżejszego. W aspekcie znaków suszarkowych zwiastujących nadejście wydarzenia, np. asteroidy, o której będzie dalej, albo nadejścia potężnej istoty. Robert rozważa, kto ma być tą istotą. Zgadnijcie sami, o kogo mu chodzi. Myślę, że chodzi mu o Sai Babę. To by pasowało do jego wierzeń. Co ciekawe, jak go zrozumiałem z wywiadów, Bernatowicz ocenzurował swoją najnowszą książkę z tematu Sai Baby. Podobno nie jest jeszcze gotowy na zwierzenia w tym temacie. Ale wróćmy do jego rozważań o nadejściu istoty. W ramach konsultacji z jakimś informatorem rozważali zagadnienie, że Żydzi przecież nadal czekają na Mesjasza. Bo według Żydów Jezus Chrystus w opinii tego informatora nie odbudował świątyni, nie zjednoczył Żydów, nie zjednoczył religii, a więc nie był Mesjaszem z punktu widzenia Żydów. No to przypomnę im, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to było właśnie symboliczne odbudowanie świątyni. W okresie wielkanocnym jest o tym mowa w Kościele. Tym samym Jezus Chrystus swoim zmartwychwstaniem wypełnił swoje własne proroctwo o zburzeniu i odbudowie świątyni. Na obronę ich rozważań trzeba przyznać, że oni to analizowali z perspektywy Żydów. Ale w ich rozważania wkradł się inny błąd. W czasach Jezusa Chrystusa Żydzi nie oczekiwali odbudowy świątyni, ponieważ świątynia jerozolimska stała i funkcjonowała normalnie. Była to ta sama świątynia, którą rozbudowywał Herod Wielki. Herod Wielki rozpoczął monumentalną przebudowę i rozbudowę kompleksu świątynnego około 20 roku przed naszą erą. W czasach Jezusa prace budowlane wciąż trwały i były na zaawansowanym etapie. Zniszczenie nastąpiło później. Świątynia została doszczętnie zburzona przez Rzymian pod wodzą Tytusa dopiero w 70 roku naszej ery, czyli kilkadziesiąt lat później. A więc w czasach Jezusa Chrystusa Żydzi nie mogli oczekiwać odbudowy świątyni i nie mogli w oparciu o to podważać fakt bycia przez Jezusa Mesjaszem. Tymczasem powróćmy do paranormalnych. A więc, jak mówiłem, niektórzy z nich nazywają judaizm jachwizmem. Chcą przedstawić religię mojżeszową nie jako religię monoteistyczną, ale monolatię. Tym samym jest to podważenie chrześcijaństwa. Czyli to wszystko to jest jakaś obsesja obejmująca również judaizm. Niby paranoja sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. Ale tu chodzi o pakietowe zanegowanie Pisma Świętego, judaizmu, chrześcijaństwa oraz religii katolickiej.
paranormalni nie rozumieją w ogóle zasad naszej wiary. Nie rozumieją sensu chrześcijaństwa. Nie rozumieją, bo chyba są tak skonstruowani psychicznie i umysłowo. Dotychczas w zasadzie nie rozumiałem stwierdzenia, że ktoś nie ma łaski wiary. Wydawało mi się, że taki powód to bardzo tani wykręt niewierzącego. Ale jak zacząłem poznawać dogłębnie paranormalnych, to pomyślałem, że to faktycznie do nich pasuje. Można powiedzieć, że oni faktycznie nie mają łaski wiary. To pojęcie pasuje jak ulał do ich deficytów. Całą naszą religię tłumaczą albo jako jakiś spisek, czy tajne porozumienie, albo tłumaczą w sposób paranormalny. Zawsze wybierają wszystkie absurdalne, paranormalne wyjaśnienia, byle nie wynikające z działania Pana Boga, ani nie wynikające z cudów bożych za pośrednictwem świętych, ani nie wynikające z wiary katolickiej. W ogóle cud Boży nie mieści się paranormalnym w głowach. To jest zbyt trudne do pojęcia dla nich. Po prostu taki cud jest dla nich niemożliwy. I znowu zestawię ich podejście, tym razem do cudów, z teoriami Roberta Bernatowicza. Otóż u niego jest odlot w trochę inną stronę. Co prawda, Bernatowicz wierzy w cuda wykonane przez Jezusa Chrystusa. Tylko że on uważa, że niektórzy ludzie w procesie reinkarnacji są już tak doskonali, że mogą również robić różne cuda. I tym ludziom Bernatowicz nadaje cechy prawie boskie. Bernatowicz wierzy, że to się dzieje współcześnie. Według niego Sai Baba robił cuda. Bernatowicz ma również czelność zestawiać obok siebie Jezusa Chrystusa Syna Bożego oraz zwykłego śmiertelnika Sai Babę, którego to zresztą Sai Babę ludzie posądzają o różne niemoralne czyny, a nawet o przestępstwa. A więc to zestawianie, wykonane przez Bernatowicza, obraża moje uczucia religijne. Ale lećmy dalej z naszym tematem. Jak paranormalni znieważają Kościół katolicki. Ano twierdzą, że to wszystko jest mistyfikacja, że to jest jakaś absurdalna umowa hierarchów z wiernymi, że wierni będą wierzyć w bajki, które Kościół im poda. Religia katolicka, według nich, oparta jest, jeśli nie na kłamstwie, to na naginaniu faktów. Według nich religia katolicka była podbarwiana, żeby była taka cacana, a w rzeczywistości ona krzywdzi ludzi mentalnie. Kolejna kategoria zniewag dotyczy objawień, ale to zagadnienie omówię szerzej w następnym nagraniu. Następna ich paranoja to chorobliwa niechęć do struktur Kościoła katolickiego. Że to, że tamto. Lista zażaleń wobec Kościoła katolickiego nie ma końca, więc trochę ich wymienię. Mówią, że Kościół katolicki prowadzi intensywną propagandę wobec wszystkich ludzi, że jest agresywny, że narzuca swoją wolę biednym ludziskom, że Kościół żeruje na wiernych i że zawłaszcza życie publiczne oraz, że stajemy się katolickim Iranem. Mówią, że z powodu Kościoła katolickiego państwa afrykańskie się zadłużają, aby budować ogromne kościoły. Że Kościół odszedł od tego, co mówili prorocy. Że zajmuje się tylko pozyskiwaniem mamony, a na duchowość nie ma już miejsca. Teraz będzie kolejna anegdota z peregrinacji Bernatowicza po różnych kanałach. Tym razem śmieszna historia. Pewna kobieta zrobiła aluzję, że prorocy nie chcieli się podejmować zleconego im zadania za wyjątkiem Noego. A Robert też się poświęcił. Czy on się nie czuje takim prorokiem? Tu koleżanka mocno pojechała, bo prorocy dostawali zlecenie od Pana Boga. A jeśli chodzi o Roberta, to częściej słyszę, że on wierzy w jakąś kreację, a co dopiero mówić o kontakcie z Panem Bogiem. W całej tej wypowiedzi kobieta użyła słowa Mesjasz, ale to była jej pomyłka merytoryczna. Bo Noe był prorokiem, więc o proroka jej chodziło.
Na to Robert, przez wrodzoną skromność, zaczął odrzucać taką aluzję jako zbyt daleko idącą. Ponadto podkreślił, aby nie używać w jego kontekście określenia Mesjasz, bo ono dotyczy wyższej ligi. Ale powróćmy do duchowości paranormalnych. Warto powiedzieć, że dla paranormalnych, czyli czasem prawie ezoteryków, duchowość to słowo wytrych. Jak ktoś o tym mówi, to trzeba padać przed nim na kolana. To ich mistyczne słowo. Ich koncepcja duchowości jest całkiem diametralnie inna niż u katolików. Katolicy powinni być gotowi na szok poznawczy. Przynajmniej ja byłem w szoku, gdy się dowiedziałem, jak paranormalni, czy ezoterycy, czy Robert Bernatowicz rozumieją duchowość. Te ich koncepcje są skrajnie odmienne od tego, jak my, katolicy, to pojmujemy. Musiało minąć sporo czasu, zanim się oswoiłem z tymi różnymi pomysłami. Paranormalni wywyższają tę ich duchowość ponad religię katolicką. Widzę to tak, w ogólnym zarysie, żeby już nie rozwijać tego tematu teraz bardziej, że duchowość w ich rozumieniu to mieszanina tego, co opisuję w tym opracowaniu, oraz elementów duchowości ezoterycznej. Te sprawy to kolejny duży temat. Podobnie ma się rzecz u Bernatowicza. On też ciągle mówi o odrzucaniu konsumpcjonizmu i zajęciu się duchowością. Jego pojęcie duchowości również jakby dryfuje w stronę ezoteryki, choć nie jest z nią tożsame. Według mojej oceny Bernatowicz stworzył swój autorski system wierzeń. Ten system wiąże elementy ezoterycznej duchowości z pojęciem kosmitów buddystów oraz reinkarnacją w stylu New Age. Wymienię kolejne elementy jego wierzeń. Udział wszystkich ludzi w tzw. boskiej grze. Następnie awatary, czyli jakieś istoty niemal boskie. Potem różnorodne i skomplikowane przekazy od kosmitów. Synchroniczność polegająca na sygnałach od kosmitów i osób prawie boskich. Istnienie ciał astralnych człowieka oraz wychodzenie z ciała fizycznego. Wibracje planet i ich podział na poziomy duchowe. Aury ludzi widziane przez istoty z gwiazd o wyższych poziomach duchowości i tak dalej i temu podobne. Bernatowicz wierzy również, że planeta Ziemia jest żywą, świadomą, duchową istotą i że może ona się wkurzyć na ludzkość za eksploatowanie Ziemi przez naszą cywilizację, za wydobywanie ropy i pięknego, czarnego węgla i może za karę ściągnąć na siebie, na przykład, jakąś asteroidę. A to zresetuje trochę nasz system życia. Czyli te wierzenia Roberta to również jest kolejny, ogromny temat. Ale lećmy dalej z tym koksem. Kontynuuje zażalenia paranormalnych wobec Kościoła. Kościół nawet oskarżają o zrywanie połączeń internetowych. To może być traktowane jako dowcip, ale pokazuje sposób myślenia paranormalnych. Niektórzy nawet na Kościół katolicki zwalają winę za rzeź wołyńską. Ściśle zwalają winę za te zbrodnie na zakon jezuitów. Chętnie też atakują znane postaci Kościoła katolickiego, np. ojca Tadeusza Rydzyka. Natomiast zmarłego niedawno papieża za jego życia propagatorzy religii paranormalnej regularnie okładali różnymi epitetami, których nie będę cytował. Najdelikatniejsze to jak mówili o nim, że facet jakiś. Nawet mieli pretensje do Franciszka o to, że powiedział, że może ochrzcić kosmitę. Czołowi propagandyści religii paranormalnej czasami mówili pozornie, jakby obiektywnie co do szczegółów z życia papieża Franciszka. Ale potem były sugestie, które de facto były atakiem. Ogólnie ten atak na papieża miał na celu zaatakowanie katolików. Takim perfidnym atakiem na następcę świętego Piotra oraz na naszą religię była sugestia, że ludzie wzięli tę ich nieludzką inteligencję, czyli paranormalnego bożka, za Boga. I że papież się może o tym dowiedział. I dlatego mówił różne, kontrowersyjne teksty ze swojego pontyfikatu. Paranormalni bardzo lubią w ten sposób
manipulować myśleniem innych osób. Podobnie manipulują objawieniami fatimskimi, uderzając w siostry Łucję. O tym będzie szerzej w kolejnej części. Więc w obu tych przypadkach uderzają w katolików poprzez uderzenie w czołowe postacie naszego Kościoła. Ponownie będzie teraz krótkie porównanie paranormalnych do tej znanej, kontrowersyjnej postaci, o której była już wielokrotnie dzisiaj mowa. Robert Bernatowicz nie postępuje tak, jak oni. Bernatowicz uważa się za katolika, bo jest ochrzczony. Dlatego nawet pisze listy do papieża. A więc można powiedzieć, że Bernatowicz odnosi się do papieża z szacunkiem. Werbalnie traktuje papieża jako zwierzchnika instytucji, do której Robert należy. Osobny temat to, czy ja uważam Roberta Bernatowicza za katolika. Otóż nie uważam Bernatowicza za katolika, a to z powodu propagowania przez niego reinkarnacji, co jest sprzeczne z naszą religią, oraz z powodu propagowania antychrześcijańskiej książki Misja, która podważa podstawowy dogmat katolików o Trójcy Świętej. Według mnie Robert Bernatowicz swoim postępowaniem sam się wykluczył z Kościoła katolickiego w sensie duchowym i religijnym, bo w sensie formalnym bez wątpienia jest ochrzczony i przyjął podobno kolejne sakramenty, a więc formalnie to chyba tylko ekskomunika może go wykluczyć z Kościoła katolickiego. Ale lećmy dalej z naszym tematem. Wracamy do paranormalnych. O księżach mówią brzydko, jak skrajna lewica i mętny nurt lewicowo-liberalny. Szkoda nawet to przytaczać. Jedno podam, najdelikatniejsze. Kilka dni temu to usłyszałem. Pewien Huncford, antyklerykał zaciekły, w rozmowie sugeruje drugiej osobie, która wspiera się opinią księdza, że nie trzeba wierzyć temu księdzu. Zostawiamy dyżurny temat księży. Pewnie ciekawi słuchaczy, jak paranormalni traktują ogół katolików. Ano nas wszystkich obrzucają epitetami, że żyjemy w ignorancji oraz w zakłamaniu. Przeszkadza im silna wiara katolików. Ach, jak to ich boli. Przeraża ich, że ludzie wierzą w to, że Pan Bóg wszystko stworzył. To nasze przekonanie napawa ich pesymizmem co do naszej przyszłości. Katolicy nie są wystarczająco postępowi, odstają od świata, są przerażająco zacofani. W przeciwieństwie do paranormalnych, którzy już w takie religijne bajki nie wierzą. O nas, katolikach, paranormalni mówią, że jesteśmy mniej świadomi od nich i dlatego będziemy ciągle bronić swoich pozycji i przekonań. Według nich wierzący to nie są żadni wierzący, ale po prostu ulegają zbiorowej histerii. Kolejny akt nienawiści do katolików to szyderstwa z pań w moherowych beretach. Wręcz pogarda dla modlących się starszych pań. Skąd my to znamy? Nie padło jabłko daleko od jabłoni. Jeszcze tylko brakuje, żeby zaczęli zabierać babciom dowody osobiste, parafrazując hasło, z jakim pewna partia lewicowo-liberalna szła do wyborów. Nikczemnie rżą, mówiąc o takiej religijności starszych pań. Twierdzą, że gdyby babcia moherowa zobaczyła pojazd kosmitów, to by mu postawiła kapliczkę. Inny przykład niegodziwej pogardy wobec katolików, zgodnej z mętnym głównym nurtem lewicowo-liberalnym, to stwierdzenie, że katolicy regularnie i systemowo biją swoje żony. Tak, takie podłe słowa padają z ust niektórych paranormalnych. No więc ponownie Bernatowicz pod względem ataku na katolików wypada lepiej od paranormalnych. Bernatowicz nas nie atakuje. On tylko albo raczej aż podważa naszą religię, tą swoją reinkarnacją, tą marną książką science fiction o tytule Misja oraz tym ubliżaniem Bogu od awatarów. Lecimy dalej za paranormalnymi.
Jakie są kolejne oskarżenia wobec nas katolików? Obwiniają Kościół katolicki, że stawiał świątynię w świętych gajach, a więc Kościół ukradł im te wspaniałe, pogańskie gaje. Zawłaszczył pogańskie miejsca kultu i postawił wszędzie kapliczki, kaplice. Tak mówią. Te ich pogańskie, święte miejsca są postrzegane przez nich jako miejsca kultu religii paranormalnej. Są miejscem występowania zjawisk paranormalnych. Według nich Kościół katolicki po chrzcie Polski dokonał Holokaustu na ich korzeniach, ich wierzeniach. Ocenzurował ową mitologię słowiańską. Żalą się, że walec chrześcijański wyrugował tę mitologię prawie całkowicie. Tu warto wspomnieć, że jeden paranormalny wierzy w Wali Górę i wyrwi dęba, tak samo jak w biblijnego Goliata. Pełny symetryzm jest u niego. W ogóle oni się fascynują pogaństwem, pogańskimi wierzeniami, mitologiami i kultami. Mają szczególny sentyment do pogańskich świąt. To jest element ich wierzeń. Jakby tego wszystkiego było mało, Kościół katolicki ochrzcił ich pogańskie święta. Na przykład Boże Narodzenie zabrało im pogańskie święto Szczodrych Godów. Jednocześnie drwią z naszych świątyń, z kapliczek. Drwią również z konkretnych kościołów, na przykład z naszej świątyni Opatrzności Bożej. Dla symetrii warto stwierdzić, że Bernatowicz zarzuca Kościołowi, iż niedostatecznie uświadamia ludziom fakt bycia istotami nieśmiertelnymi. Że powinien mówić tak, aby ludzie to wiedzieli, a nie w to wierzyli. Tak jak Robert to robi. I podobno dzięki czemu ludziom jest łatwiej na przykład umierać. Moje zdanie jest takie, że tym ludziom jest lżej nie z powodu myśli o nieśmiertelności, ale z powodu New Age'owej koncepcji reinkarnacji, która mami człowieka kolejnym życiem fizycznym na Ziemi. Kontynuujemy relacje paranormalnych z katolikami. We mniemaniu propagandystów religii paranormalnej oni są prawdziwymi bohaterami, ratującymi ludzkość przed brzydkim kościołem katolickim. Jak pewien sławny youtuber ateista. Na deser tych oskarżeń powiem, że niektórzy z nich mówią, że chcą obalić Kościół katolicki, bo on ich zniewala. Podobno ich wykorzystuje. Rzekomo eksploatuje możliwości paranormalnych. Nawiasem mówiąc, ciekaw jestem tylko, jak ich wykorzystuje, jeśli oni do Kościoła katolickiego nie należą. Po tych nikczemnych atakach na Kościół katolicki stwierdzają, że w zasadzie to oni nie chcą za bardzo atakować Kościoła. W tej sytuacji nie chcę nawet wyobrażać sobie, jakby nas atakowali, gdyby robili to bardziej. Co by się z nami działo, gdyby mieli takie możliwości i chęci. To by była bardzo katastroficzna wizja. A jak Bernatowicz wypada w świetle tych ataków, które przedstawiłem? Otóż on nie atakuje nas tak bezpośrednio. Coś tam zarzuca Kościołowi, delikatnie, jak wcześniej mówiłem, ale nie oskarża Kościoła. Co najwyżej kopie pod nim przysłowiowe dołki i bardzo lekceważąco się wyraża o naszych dogmatach. Na przykład kpi sobie z naszej wiary w sąd ostateczny i niebo. Zwracałem mu uwagę, aby tak nie robił. Tam, gdzie on udziela wywiadów na innych kanałach, to mnie nie blokują, więc mam możliwości komentowania jego wypowiedzi. Na razie efektów moich komentarzy nie ma. Bernatowicz ciągle mówi to samo w tym samym stylu. Dlatego teraz będę te sprawy poruszał w moich nagraniach. To tyle, jeśli chodzi o główną część drugiego dogmatu religii paranormalnej. Dopełnieniem opisu ich drugiej doktryny będzie nagranie H20, w którym omówię sprawę ataku na objawienia religijne. Nie zapominajcie o innych moich nagraniach. Dla ułatwienia słuchaczy gromadzę je na 4 playlistach 00, 00U, 00A oraz 00M. Tak więc
można sobie taką playlistę zapuścić i oddać się innym zajęciom.